Bum, bum, bum! Bam, 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 bam. Moi drodzy, to jest kolejny odcinek Kanga No Comment. Nadajemy ze Złotych Tarasów z Multikina podczas kolejnej konferencji NBX, gdzie ja i Łukasz i cała Kanga jesteśmy tutaj dzielnie i odważnie obecni. Nie wiem, czy można być dzielnie i odważnie obecnym, ale tak sobie powiedziałem. I będziemy chcieli dzisiaj z Wami pogadać o tym, o czym ja i Łukasz mówiliśmy ze sceny. Łukasz, jaki był tytuł Twojej prelekcji? Moja prelekcja to była FOMO czy fundamenty i skupiałem się na tym, jak powinniśmy inwestować w projekty kryptowalutowe. Co to jest FOMO? FOMO, no tak, to zależy od definicji. Podstawowa definicja, czyli fear of missing out, czyli że strach przed tym, że coś nas ominie. Ja wolę fear of missing opportunity, czyli że ominie nas jakaś okazja, bo tak naprawdę do tego to się sprowadza. Gdy zaczynamy działać w trybie FOMO, to tak naprawdę oznacza, że działamy pod wpływem emocji, nie inwestujemy czy nie kupujemy danego tokena, dlatego że przemyśleliśmy sprawę, byliśmy bardzo skrupulatni w tym, tylko najczęściej dlatego, że ktoś nam powiedział, że trzeba kupić, bo będzie razy 100, razy 1000 albo razy 10 tysięcy. No i to jest ten moment, w którym zaczynamy popełniać bardzo, bardzo złe decyzje inwestycyjne i no, generalnie, co do zasady, zawsze tracimy. No, FOMO. Właśnie o to, czy zawsze tracimy, będę chciał Ci zaraz zapytać, mówiłeś o tym, ale FOMO ujawnia się przede wszystkim u tych niedoświadczonych graczy wtedy, kiedy wartość jakiegoś tokena, jakiejś kryptowaluty, jakiegokolwiek waloru, bo to nie musi być kryptowaluta. Nie, w żadnym wypadku. Po prostu przez jakiś czas nieprzerwanie rośnie. Ten czas wcale nie musi być długi, to może być na przykład tydzień, ale nagle okazuje się, że wszyscy o tym mówią i mam poczucie, że mój pociąg odjechał, więc jeszcze wtedy, kiedy ten pociąg jest rozpędzony, to chcę do niego wsiąść. Skoczyć, tak. No, inny scenariusz jest taki, że słyszymy o jakimś magicznym projekcie, który robi coś po prostu ekstra, super fajnego i słyszymy jakiegoś influencera, który mówi kupuj, 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 bo to wzrośnie razy 100, razy 1000 i ten, kto kupi teraz, to jest jedyna niepowtarzalna okazja i potem będzie mógł zarabiać. To jest drugi scenariusz, kiedy FOMO nam się włącza i chcemy kupować, kupować, kupować. Jest jeszcze trzeci, potwierdź, czy też go rozpoznajesz. Wydaje mi się, że ja go doświadczyłem. To znaczy, bywało tak, że był jakiś projekt, którym byłem niezainteresowany. Byłem niezainteresowany, ale oto okazuje się, że moje środowisko inwestycyjne, składające się na przykład z 5 innych osób, wszyscy wchodzili w ten projekt. I ja sobie pomyślałem, kurczę, jakie ja podejmuję ryzyko, bo jeżeli teraz oni zarobią, a ja nie zarobię, To straszne. to już wolę z nimi stracić. Czy to Tak, też jest FOMO, czy to jest jakaś odmiana? Tak, oczywiście. Każda nasza inwestycja, którą podejmujemy, nie sprawdzając projektu, nie myśląc o tym, co kupujemy, nie myśląc o tym, dlaczego mamy zarobić, a przede wszystkim każda decyzja, którą podejmujemy szybko i pod presją czasu, to będzie decyzja typu FOMO, czyli emocjonalna. Tak naprawdę w momencie, gdy uczestniczymy w tym procederze, to są te same emocje, co przy hazardzie. A przypomnę, zgodnie z danymi bodajże z Ministerstwa Zdrowia Wielkiej Brytanii, najtrudniejszym uzależnieniem do wyleczenia jest uzależnienie od hazardu. No właśnie, to co Łukasz powiedział jest bardzo ważne. Jeżeli ktoś z nas albo z naszych przyjaciół jest uzależniony od narkotyków, od alkoholu, od innych rzeczy i od hazardu, to osoba, która jest uzależniona od hazardu, potrafi najlepiej to ukryć, a zatem ciężko jest podjąć jakiekolwiek inicjatywy związane ze wsparciem takiej osoby, dlatego właśnie najciężej hazard jest wyleczyć. Dlaczego powiedziałeś, że na FOMO generalnie tracimy? Dlatego, że owszem, zdarzają się sytuacje jednostkowe, że zarobimy na projekcie i uda nam się nawet wyjść, ale taki zarobek powoduje, że zaczynamy bardziej odważnie wydawać nie tylko zarobione pieniądze, ale wszystkie pieniądze, które wycofaliśmy z tego pierwszego projektu, to podobne projekty, które w większości wypadków kończą się totalną klapą. To jest udowodnione statystycznie, że tak jak w handlu dźwignią, Tak. że 95% uczestników rynku handlu dźwignią traci. Nie zyskuje, tylko traci. Oczywiście każdy z nas chciałby być w tych 5%, ale tak naprawdę no, bądźmy tutaj uczciwi, nie każdy może być w tych 5%. No, zgadza się. Widziałem wczoraj Twoje notatki z tego, jak się przygotowywałeś do prezentacji i tam miałeś taki akapit, który mówił o tym, że FOMO, skoro FOMO nawiązuje do naszych emocji hazardowych, do instynktów hazardowych, a w kasynie zawsze przegrywamy.
Czasami wygramy, ale generalnie w kasynie przegrywamy. To trochę koresponduje do Twojej wypowiedzi o dźwigni. To jest najlepszy dowód na to, że strategia FOMO, jeżeli w ogóle można mówić o strategii FOMO, to jest strategia, gdzie my ostatecznie jesteśmy poszkodowani i przegrywamy. No, tak, zdecydowanie. Tu ja bym powiedział, że chyba nikt świadomie nie gra strategią z FOMO. Że jednak FOMO polega, czy to przekleństwo polega na tym, że my mamy poczucie, że robimy racjonalną decyzję, że podejmujemy racjonalną decyzję, że inwestycja ma ręce i nogi, że my wszystko wiemy. Dlatego ja zrobiłem taki bardzo prosty psychotest podczas swojego wykładu i jedno z pytań było po pierwsze, ile inwestujesz? I odpowiedź A, wszystko. Odpowiedź B, nie więcej niż 10% swojego kapitału. Odpowiedź C, tylko za skórniaki. I teraz to jest proste, oczywiście odpowiedź A znaczy o FOMO, odpowiedź B świadczy o fundamentach z takim racjonalnym, chłodnym podejściem, odpowiedź C, po prostu jesteśmy entuzjastami krypto i dla nas to bardziej zabawa czy misja niż sposób zarabiania pieniędzy. Ale to jest to, jeżeli my zaczynamy wydawać zbyt duże kwoty pieniędzy, zaczynamy inwestować naprawdę istotne części naszego kapitału w projekty, o których jeszcze tydzień temu albo miesiąc temu w ogóle nie słyszeliśmy, no to świadczy o tym, że coś jest nie tak, coś się dzieje w naszej głowie, nad czym warto byłoby się zastanowić. Czy są jeszcze jakieś inne elementy, kiedy mogę rozpoznać, czy jestem inwestorem fundamentalnym, czyli takim, który opiera się o fundamenty? I zaraz Cię o to zapytam, co to znaczy, że opieram się o fundamenty. Czy też jestem inwestorem emocjonalnym, czyli taki, który który kieruje się tą zasadą FOMO. No, myślę, że przede wszystkim kluczowe jest, na czym polegamy, podejmując decyzje. Skąd czerpiemy wiedzę? Czy ta wiedza jest faktycznie poprzedzona naszym researchem, czy też polegamy tylko na jednym źródle informacji, na przykład na jakimś influencerze, który po prostu mówi kup, 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 bo jak nie kupisz teraz, to stracisz. I to jest bardzo łatwe do zauważenia, bo wielu influencerów, i teraz nie chcę tutaj mówić, że wszyscy, w żadnym wypadku, ale wielu influencerów bardzo mocno skupia się na tym, żeby polecać jakieś projekty z bardzo prostego powodu, gdyż są finansowani przez te projekty w bardzo istotnym stopniu. My powinniśmy, jeśli patrzymy na influencerów, popatrzeć na to, czy oni dają nam wiedzę, czy też chcą przemycić właśnie zachętę do zakupu. Bo jeżeli jakiś influencer opowiada o jakimś projekcie, to nie jest nic złego. Tak. Jeżeli on mówi o projekcie, że to jest dobry projekt, moim zdaniem, to też nie jest nic złego. Natomiast złe jest wtedy, gdy zaczyna się takie bardzo niemaskowane, bardzo aktywne zachęcanie do kupna. To nie jest dobre rozwiązanie. Na szczęście w Polsce aż tak wielu takich złych influencerów nie ma, jednak większość z nich skupia się bardziej na wiedzy, na merytoryczności, na tym, żeby pokazywać, w jaki sposób powinniśmy robić swój własny research, czego powinniśmy szukać, daje nam narzędzia, materiały, a nie podsuwa gotowe rozwiązania. Jak rozpoznać, a może inaczej zadam to pytanie, kiedy chcę się kierować strategią fundamentalną, chcę badać fundamenty, rozumiem, że mam robić swój własny research, na jakie główne elementy Ty zwracasz uwagę, kiedy podejmujesz decyzję o inwestycji w jakiś projekt? Przede wszystkim myślę o tym, kiedy chcę realizować zyski, bo jeżeli myślę o realizacji zysków tu i teraz, jutro, pojutrze, za tydzień, to jest pierwsza oznaka, że coś tu jest nie tak. Jeżeli myślę o tym, że chcę zarobić razy 10, razy 100, razy 1000, coś tu jest nie tak. To naprawdę są podstawowe takie argumenty, czy takie punkty, które wskazują nam, że działamy w złym trybie. Totalnym przeciwieństwem tego, jest podejście DCA, czyli to uśrednianie ceny, czyli podejście nie takie, że inwestuję jednorazowo dużą kwotę, ale przez dłuższy czas systematycznie, w sposób totalnie pozbawiony emocji, najlepiej automatyczny, dokonuje stałego zakupu jakiegoś tokena, nie patrząc, zupełnie pomijając aspekt ceny. No i to jest oczywiście to, o czym ja mówię na prawie każdym wykładzie,
czyli projekt bitfilar.pl. Znowu podkreślam, nie znamy człowieka, nie rozmawiałem z nim nigdy, Ale to przynajmniej jest nieświadomie. dobry moment, żeby pozdrowić człowieka, który stoi za Pozdrawiamy. Bitfilarem. Pozdrawiamy Ciebie. Daj znać, jak kiedykolwiek usłyszysz o nas. Będzie nam bardzo miło, żebyśmy się kiedyś spotkali. Tak. Wspólnie przybili sobie piątkę. Kontynuuj. Bardzo chętnie bym z Tobą porozmawiał. Czyli wracam do tego kupowania. Kupujemy za niedużą kwotę. To jest też istotne. Nie kupujemy za kwotę, która jest znaczącą kwotą naszego budżetu domowego, tylko to jest nieistotna kwota dla naszego budżetu. Na przykład 200 zł miesięcznie. Tak? To jest kwota, która może nie jest zupełnie nieistotna, ale powiedzmy nie narusza żadnych fundamentów naszego życia takiego comiesięcznego. I co miesiąc za 200 zł kupujemy na przykład za 50% bitcoina, za 50% token KNG. I to jest scenariusz, który możemy uruchomić, włączyć sobie na kandzę i zapomnieć. I system będzie kupował raz na miesiąc, czy raz na 4 tygodnie za 100 zł bitcoina, za 100 zł token KNG. I zapominamy. Zapominamy, jak to kiedyś Ty powiedziałeś, dobrze jest wtedy pójść do więzienia. Tak. Oczywiście nie traktujmy tego dosłownie, ale faktycznie w momencie, gdy zapomnimy o tym i wrócimy do naszego portfela, powiedzmy za 3, 4, 5 lat, możemy być naprawdę wielce, wielce zaskoczeni. Jest jeden problem ze strategią DCA. Ona Oczywiście. nie działa przy ICO. Tak. No nie? I teraz właśnie pytanie jest takie, czy kiedy decydujemy się na zakup w sprzedaży tej takiej pierwotnej jakichś tokenów, to czy tutaj możemy kierować się jakimiś parametrami? Ja Ci powiem o 2 albo 3, które wierzę. Zresztą mówiliśmy o tym nieraz, więc teraz powtórzę. Według mnie najważniejsze w projekcie nie jest sam projekt i to, co chcą robić dani ludzie. To jest wybitnie ważne dla jasności, ale to jest jednak Nie na najważniejsze. drugim miejscu. Tak. Na pierwszym miejscu jest zespół. Ja bym nawet powiedział, że nie na drugim miejscu. Sam pomysł, który jest prezentowany na początku, o tym też wspominałem w czasie wykładu właśnie, że nie jest najważniejszy. On naprawdę jest drugoplanowy, ponieważ jeżeli zespół jest dobry, zespół jest zdeterminowany, przedsiębiorczy, umie pokonywać problemy i jest twórczy, to na pewno znajdą coś, na czym będzie można zarobić. No właśnie, zespół. Jak rozpoznać dobry zespół? Albo jakie kompetencje ten zespół powinien mieć? Intuicja to jest jedno, a drugie, no, jeżeli na przykład patrzymy na projekt technologiczny i ten projekt technologiczny, podkreślam, opiera się o budowanie software'u przy pomocy firm zewnętrznych, no to już możemy być prawie przekonani, że ten projekt się Właśnie, nie uda. to jest bardzo ważna wskazówka, o której powiedział Łukasz. Zresztą kiedy myślę sobie o Kandze i o naszych początkach, to myślę, że jednym z tych faktorów sukcesu było to, że no w Kandze wśród właścicieli są właśnie programiści, między innymi Ty, Łukasz. I to było bardzo ważnym elementem. Ja wymieniam sobie przy projektach krypto 3 elementy. To jest zdolność technologiczna i to można jakoś zweryfikować. Tak. Zdolność przedsiębiorcza, czyli zdolność do pokonywania problemów, radzenia sobie z porażkami, to również jest w jakiś sposób do zweryfikowania. Patrzymy po prostu Na historię na ludzi. historię. No, młodego przedsiębiorcy nie rozpoznamy, bo nie ma jego historii, to trudno, Tak. ale jeżeli ktoś jest doświadczony przedsiębiorcą, to można to jakoś potwierdzić. No i ten trzeci element, nieweryfikowalny, to uczciwość ludzi, Tak. ale to są te 3 elementy, na które należy zwrócić uwagę, bo nawet jeżeli ta inicjalna sprzedaż pójdzie dobrze i później wartość tokena spadnie w dół, bo było coś nie tak w tokenomii, ale No ten właśnie, zespół był... no właśnie, powiedz, To jest 4. element, tak, tak? co czujemy, gdy cena tokena spada? Jeżeli działaliśmy w FOMO, to czujemy jedną nieodpartą myśl. Że poniosłem stratę i że jest koniec świata. Koniec świata, to już jest koniec, tak, nie ma już nic, uciekamy, do widzenia. Natomiast jeżeli inwestowaliśmy fundamentalnie, to nasze przekonanie o dobrym projekcie nie zniknie tak nagle. Po prostu myślimy, hej, to jest dobra przecena, No, warto dokupić. Dokładnie te emocje czujemy wtedy, kiedy spada cena bitcoina w dół. No nie? Jeżeli Tak. ktoś przeżył przynajmniej jeden pełen cykl kryptowalutowy, no to kiedy widzi, że cena bitcoina spada tam poniżej $20,000 czy tam 18, to myśli sobie, no to dokupuję, Tak. dokupuję, no nie? No dobra, skończmy już z FOMO i z fundamentami. Sławku, powiedz, o czym Ty mówiłeś? Ja mówiłem o moim jednym z ulubionych tematów, czyli o regulacjach. Regulacyjna destrukcja, czy regulowana destrukcja, taki był temat tego speechu, który miałem. Opowiadałem
właściwie o 3 elementach. Najpierw powiedziałem o takich definicjach, o jednej możemy pogadać, pozostałych nie, ale o regule Radbrucha chciałbym, żebyśmy porozmawiali. Później Radbruch to był ten profesor prawa z Tak. okresu międzywojennego. Tak. On Okej. był w ogóle ministrem sprawiedliwości II niemieckiej Rzeszy i on kiedyś stworzył takie twierdzenie, które jest bardzo popularne i stosowane w świecie prawników, że nie każde prawo jest prawem. Jak to? No przecież prawo, to jest ciekawe, Łukasz. No bo właśnie, zobacz, powiedz. jeżeli mamy prawo, które dopuszcza, nie wiem, w jakimś państwie arabskim karę śmierci za, nie wiem, za zabójstwo, a w państwie europejskim to samo prawo zabrania tego robić, to które prawo jest nieprawem? No które? No, Ciężko powiedzieć. tak, ciężko powiedzieć. Ja nie oczekiwałem Ciebie odpowiedzi. Ja tylko chciałem wskazać, że tutaj już mamy świadomość, że istnieje jakieś prawo nadrzędne, do którego musimy się odwołać. I teraz nie musimy odpowiadać, czy jesteśmy za karą śmierci, czy że nie, ale to już tylko pokazuje, że prawo nierówne. A nie może być, że i to jest prawo, tylko mamy różne obszary, różne miejsca, różną kulturę. To dlaczego, jeżeli widzimy, że na przykład mordowani są ludzie w jakimś państwie, bo lokalne prawo tam na to zezwala, to my czujemy bunt i mamy przekonanie, że jest to niesprawiedliwe. Niesprawiedliwe oznacza, że łamie jakieś prawo. No właśnie to Radbruch powiedział, że nawet jeżeli prawo pozwala robić jakieś rzeczy, które krzywdzą ludzi, nie dbają o ich życie, to tak naprawdę w gruncie rzeczy to nie jest prawo. To oczywiście jest ten element prawa naturalnego, tego, że istnieje prawo ponad prawem i o tym wspomniałem. Wspomniałem, też warto dodać, takie 2 albo 3 ciekawostki, że historia zna 3 wielkie rozprawy sądowe. To jest procesy norymberskie, to jest proces strzelców, czyli tych ludzi, którzy na Murlinie berlińskim strzelali i proces Eichmana, czyli tego nazisty, który został przez Mossad wyłowiony z południowoamerykańskiego państwa, to była Argentyna, tak? I ostatecznie został skazany na śmierć. Wszyscy ludzie, którzy zostali ukarani w ramach tych 3 procesów, oni nie zostali ukarani na podstawie prawa, które obowiązywało. No bo oni działali przecież zgodnie z prawem. SS-mani strzelali do Tak. uciekających, no nie SS-mani, tylko żołnierze NRD-owscy strzelali, bo takie mieli rozkazy. Tak, ale ostatecznie Trybunał, który później ich sądzi, powiedział, nie powinniście wykonywać tych rozkazów. Złamaliście, pomimo tego, że lokalne prawo na to zezwalało, to złamaliście jakieś inne prawo. I to jakby samo dostrzeżenie, że istnieje coś takiego jak reguła Radbrucha, pozwala nam trochę inaczej spojrzeć na te wszystkie regulacje, które mają miejsce teraz w kontekście krypto. I oczywiście nie chcę porównywać zabijania ludzi do złych regulacji krypto. W ogóle nie mam do tego ambicji, ale chcę tylko powiedzieć, że te regulacje, czy to prawo, które jest w tej chwili sankcjonowane wobec krypto, jest złym prawem. Tak. I to, że nie zgadzamy się z tym prawem i myślimy o tym, jak chronić użytkowników przed tym prawem, nie oznacza, że jesteśmy przestępcami i że łamiemy prawo. Łamiemy być może czasami jakąś regulację, ale ta sama regulacja jest sprzeczna z tym prawem, które jest wyższym prawem. Omawialiśmy kilka przepisów, które ma wprowadzić MiCA. Czy no wiesz o Tak, tym, no Łukasz? Mika, na początku wydawało się, że Mika nie jest taka straszna, ale teraz jak zaczęliśmy studiować bardziej szczegółowo te przepisy. Okej, Sławku, skoro już się napiłeś, to możemy wrócić do rozmowy o Mice. Powiedz mi, na początku nie kryliśmy lekkiego, pozytywnego nastawienia do Miki. Uważaliśmy, że jednak może nie jest idealna, ale wprowadza jakieś ciekawe rozwiązania, może jednak to będzie coś pozytywnego. Teraz zmieniłeś zdanie. Powiedz, które elementy tak Ciebie wzburzyły albo które uważasz za takie złe? Po pierwsze, tych elementów jest bardzo dużo. To nie jesteśmy w stanie ich wymienić wszystkich teraz w ciekawy sposób, ale wymienię 2 albo 3. Pierwszy element, na który Ty już dawno temu zwróciłeś uwagę. Giełdy scentralizowane będą mogły wypłacać środki na portfele kryptowalutowe, które zostały wcześniej zweryfikowane. Okej. Czyli nie mogę wypłacić na dowolny portfel, muszę wypłacić na swój własny portfel w Który blockchainie. wcześniej gdzieś będziesz musiał zgłaszać do jakiegoś urzędu, jak to w praktyce będzie wyglądało, tego nie wiemy. No to tak jak w przelewach bankowych, no nie? Jeżeli ktoś tam puszcza na Kangę przelew złotówek, To trzeba zweryfikować to my tożsamość musimy patrzeć, kto osoby, jest tak. nadawcą, to jest właścicielem konta.
To jeszcze, znaczy uważam, że to jest złe rozwiązanie, ale jeszcze jestem w stanie przeżyć. Ale oto okazuje się, że bardzo wiele projektów stakingowych, czy projektów, w których ekonomia ma element stakingu, tokenomia, będzie musiało zaprzestać stakingu. Wszystko, cokolwiek będzie kojarzyło się z odsetkami, no po prostu Mika mówi jasno, nie wasza to rzecz, kryptowalutowcy, nie wasz to jest świat klasycznych finansów, wam od tego wara. Ale jest jeszcze jedna rzecz i przyznaję, że sam nie wiem, jak ona będzie ostatecznie zaimplementowana. Oto wyznaczony urząd, nie wiemy jeszcze, jaki to będzie urząd, będzie mógł przyjść do firmy kryptowalutowej, poprosić o zestawienie jej majątku kryptowalutowego i wezwać do ograniczenia tego majątku na rzecz fiatów, bo stwierdzi, że ryzyko jest za duże. A zatem Urzędnik będzie decydował, jak duże ryzyko mogę podjąć. tak, znaczy, ale zwróć uwagę, że ten przepis to jest przepis, który daje furtkę do tego, żeby po prostu powoli zabijać wszystkie firmy. Bo będzie można wprowadzić przepisy szczegółowe, to jestem w stanie sobie wyobrazić, że na przykład firma, która działa na rynku krócej niż 5 lat, a powiedzmy sobie szczerze, w biznesie krypto to 5 lat to już jest wieczność. O tak, epoka. To taka firma może sobie narazić, znaczy dać sobie prawo do posiadania takiej ilości kryptowalut i dopiero po przekroczeniu tego okresu może to rosnąć. Ostatecznie uważam, że Mika jest, to jest po prostu atak na kryptowaluty i teraz tutaj mieliśmy strasznie dużo rozmów po tej prelekcji. Kanga jest postrzegana jako właśnie ten twór, ten gracz na rynku, który wyraźnie mówi o tym, że regulacje są złe. Oto okazuje się, że nasza konkurencja milczy na ten temat, ciekawe temu. Dlaczego? I na końcu były kilka wezwań do społeczności, ja bym powiedział o dwóch. Okay. Pierwsze wyzwanie, musimy doprowadzić do tego, że mogę płacić kryptowalutą normalnie w sklepie. Tak. Teraz, póki mamy jeszcze na to szansę, mamy na to czas, bo to pozwoli nam się uchronić od tego obciążenia, które widnieje w tej chwili na fiatach w świecie bankowym. I druga rzecz, musimy doprowadzić do czegoś, co się nazywa decentralizacją usług, powołać do życia ludzki blockchain. I ty byś, Łukasz, to może Tak, wyjaśnić. to jest działanie, które my jako Kanga widzimy jako podstawowe rozproszenie naszych usług. Nie opieramy działania Kangi o scentralizowane usługi, ale o rozproszone. Przede wszystkim mówimy tu oczywiście o czymś, co się nazywa on-ramping, czyli o tym, żeby móc kupować lub sprzedawać krypto za fiaty. Pierwszy ruch kantory, prawie 1000 punktów, został wykonany w 14 krajach. Następny ruch to są oczywiście bankomaty i wpłatomaty, które zaczynają coraz prężniej działać. No i trzeci, myślę najważniejszy, to jest wprowadzenie usługi peer-to-peer, która już niedługo pojawi się w Kandze i to jest ta usługa, która każdemu z nas umożliwi stanie się właśnie jednym z nodów wielkiego blockchaina ludzkiego, tym nodem, który będzie pozwalał innym na dokonywanie operacji. I tu nie chodzi o to, żebym ja jako ten nod robił bardzo dużo operacji gotówkowych teraz albo transfer bankowych. Właśnie nie. Tu chodzi o to, żebym ja pozwolił raz na miesiąc albo raz na tydzień, żebym kupił od kogoś kryptowalutę i sprzedał komuś kryptowalutę za fiaty. To już wystarczy. No właśnie, dzięki Kanga Local i Kanga Peer-to-Peer cała społeczność ma sprzedawać wzajemnie i kupować od siebie na przykład Omega złotówki, Omega euro bez udziału Kangi bezpośrednio w tym procesie, a na Kandze te Omegi mogą być zamienione na inne kryptowaluty. Po prostu uważamy, że w czasie, kiedy agresja urzędnicza tak naprawdę będzie coraz większa i kiedy scentralizowane giełdy będą miały ciężej, trzeba powołać ten ludzki blockchain, tak jak tu powiedział Łukasz. No i jesteśmy strasznie dumni z tego pojęcia. Na koniec chciałem pokazać jeszcze jedną książkę, taki rekwizyt, który wykorzystałem wczoraj do rozmowy, do dyskusji właśnie w czasie prelekcji. Jedna z moich ulubionych książek, Łukasz, pewnie Twoich też, 1980. Jedna ze straszniejszych na dodatek. Tak, polecam każdej osobie, która jeszcze nie przeczytała. Tę książkę dzisiaj wręczymy komuś z uczestników tej konferencji, a jej wartość jeszcze jest o tyle ważna, że ma ona tutaj ciekawe wlepki, ale uwaga, wszyscy ludzie, którzy z Kangi brali udział w tej konferencji, tutaj było ich bardzo wielu, wpisali się tutaj, ja i Łukasz również, także zobaczymy, kto będzie tym szczęśliwcem. Tak.
Słuchajcie, to teraz jest najfajniejszy moment, czy najlepszy moment na to, żebyście kliknęli, że lubicie ten filmik. Skoro wytrwaliście do tego czasu, to znaczy, że uważacie, że to jest dobry film, niesie ze sobą jakąś treść, wartość, którą warto polecić. To jeśli tak, to udostępnijcie to komuś innemu, no i przede wszystkim napiszcie coś w komentarzu. To dla nas bardzo ważne, żeby w ten sposób również zwiększać swoje zasięgi. Tak jest i myślę, Łukasz, że to jest moment na ciekawostki. Na ciekawostki, tak. Dla tych wszystkich, którzy uważają, że ważne są fakty, takie pewne i sprawdzone, to ja mogę powiedzieć, nie wiem, czy wiesz, Sławku, że ślimak może spać nawet 3 lata. Nie wiedziałem tego, jest to naprawdę ciekawe. A ja z kolei już kiedyś się o tym dowiedziałem, bardzo mnie to zaskoczyło i teraz się z Wami tym dzielę. Oto okazuje się, że daltoniści to głównie mężczyźni. Kiedy kobieta jest daltonistką, to tak jakby znaleźć czterolistą koniczynkę albo wygrać solo mining. Okej. Nawet nie tylko okazji solo mining. Łukasz, bardzo dziękuję Tobie. Ja Tobie dziękuję, Sławku, i do usłyszenia, zobaczenia następnym razem. Tak jest. Dzięki, hej. Cześć.